Tak się zaczyna nasz wylot na wakacje. 18:30 do Warny lecimy. Przeszliśmy check-in i kontrolę bezpieczeństwa. Mój mąż miał dużo obiekcji, był pesymistą, że nie przejdzie. Ja cały czas miałem wątpliwości, czy ten paszport covidowy naprawdę wystarczy. W tej chwili jest ważniejszy od normalnego paszportu, chociaż lecimy tylko do Bułgarii. A tak, Może nie tylko, a aż. że musimy przejść Straż Graniczną, ponieważ Bułgaria jest poza Schengen. Co prawda w Unii, ale poza Schengen. Oczywiście byliśmy tu już wiele razy, ale wcześniej nigdy nie nagrywałem na lotnisku. Wcześniej mamy jakieś filmy, no mam kilka filmów z naszych wyjazdów, ale najczęściej zaczynały się one w samolocie albo już na miejscu. Już siedzimy w samolocie. Przed chwilą zakończyli rozładunek bagażu. Teraz ładują nasze bagaże. A jest już 14 minut po planowanym odlocie. Zobacz, jak pan rzuca ładnie. Przed chwilą był catering. Kupiliśmy kanapkę na gorąco. Paninni. No właśnie. Płacić teraz można tylko kartą. No i ciekawy jestem, jak to będzie, bo zapłaciłem kartą wielowalutową. O, już widać pas. Wylądowaliśmy w Warnie. Czekamy na walizki. Właściwie nic nowego, bo łazienkę widziałem już na wielu filmikach różnych. Można by pomyśleć, że przez kalkę to jest wszystko robione. Pokój nasz został posprzątany i uzupełniony o pewne elementy. Proszę, wcześniej tego nie było. Idziemy deptakiem. Jest który dzisiaj? 7 lipca? Szczęśliwi ludzie czasu nie mierzą. No tak. Idziemy w kierunku banku, który gdzieś tu wypatrzyłem, po to, żeby wymienić walutę. No może nie tyle wymienić, co skorzystać z bankomatu. Na moim kantorze walutowym raz w miesiącu mogę wypłacić z bankomatu, więc chcę z tego skorzystać i wypłacić lewy. Wiadomo, w tych wszystkich przybytkach ciężko będzie kartą płacić, dlatego trzeba wymienić trochę gotówki. A to nasz hotel. Tutaj na górze, nad tym 3. piętrem jest basen. Mimo, że sporo tutaj jest Polaków, żadnych napisów w języku polskim praktycznie nie ma. No i to jest właśnie nasza plaża hotelowa przed godziną 10. Kochanie, chyba pan nam zajmie ten dobry leżak. Tu widać z góry nasz basen. To znaczy, nie widać tego głównego basenu. To jest taki basen z kilkoma torami krótkimi, co prawda, ale gdzie można tak sobie wzdłuż popływać. No i tam jest cały basen dla dzieci. Tam dalej, pod tymi markizami, jest już bar. Bar przekąskowy, można by powiedzieć, na którym można zjeść coś później. To znaczy po obiedzie można sobie dojadać. No tutaj jest właśnie świetny widok. Cała plaża na północ. Praktycznie mało jest fragmentów takich nieobsadzonych przez jakieś leżaki. I leżymy na basenie, przy basenie. No jest to jakiś komfort, bo można leżeć przy basenie, na leżaku i widzieć morze. Bo widać, jest tutaj widok na morze praktycznie dookoła. Tam dalej jest główna część basenowa. Oczywiście my jesteśmy na 3. piętrze, tak jak już mówiłem. Pod nami jest część pokoi, zaplecze, restauracja główna, różne inne rzeczy. Ale
z tego wszystkiego wyrastają dwa budynki. To jest ten właśnie tutaj, który widać. I prawdopodobnie ten jest cały w tej chwili używany. Natomiast tamta druga strona, tam gdzie jest napis Lobby Bar, to jest drugi budynek, który z tego co zauważyliśmy naprawdę przez długi czas nie był używany. A w tej chwili widać jakieś wielkie poruszenie. Prawdopodobnie hotel szykuje się na przyjęcie nowych gości. I wtedy, no jeżeli wszyscy by mieli jeść śniadanie w restauracji głównej i obiad, no to już nie byłoby tak fajnie jak teraz. Myślę, że by używali tamtej restauracji, gdzie chodzimy do baru. Ale tak przy okazji, kawę, która podobno jest w tym barze najlepsza, podają w takim plastikowym kubku. Ja pamiętam nasze czasy powszechnych plastików, to do kawy były takie brązowe kubki. Nie mówmy już więcej źle o Grecji, bo tu jest fajniej. Tak jak wszędzie. No. Oczywiście są piękne hotele, ale są też takie budynki tuż obok. To też jakiś relikt minionej epoki. Ale o, to jest właśnie chodnik. No, moja żona wpadła na pomysł, żeby zrobić spacer plażą. Tylko chyba za szybko jeszcze wyszliśmy i na razie to trochę jesteśmy intruzami. Fajne, bo to wypłacane to ma być niby po polsku. Tak wygląda plaża o 18 wieczorem. Ja bym nie chciał, żeby mnie coś jadło, także nie skorzystam z tej rozrywki. To przyjemność, nie rozrywka. Tak wygląda nasza plaża hotelowa po godzinie 19. No nikt się nie opala. To jest różane olejki marganowe i szafran. Tutaj mamy też promocję. Jeden krem na dzień, na noc i krem do rąk i to jest prezent. Stoimy na przystanku Travel. To jest oznakowanie przystanku. A maski. Jedziemy autobusem do Warny. Jak ja lubię takie rozwiązania. Wystarczy powiesić trochę drutów. Tak to trochę wygląda, jakbyśmy się w czasie cofnęli. Jesteśmy w przejściu podziemnym, a tutaj bardzo ciekawy przybytek, który nawet troszeczkę filmowałem. Ja naprawdę myślałem, że to przejście jest nieczynne, a tu się okazuje, że czynne jak najbardziej. Chyba cerkiew jest w poważnym remoncie, bo cała ogrodzona. Ale patrzcie, jest COVID nawet. No dobrze, idziemy cały czas tą ulicą, wiesz? To jest taki deptak jakiś. O, plac Niezawisimości. Nie jestem pewien, ale chyba chodzi o coś o niepodległość, także ja już się martwiłem, że wszystkie ulice będą takie jak ta, na której wysiedliśmy, a tu jest całkiem. To chyba pierwsza w tym kraju, jaką widziałem ścieżka rowerowa. Mocno odgrodzona od reszty, i bardzo mocno. A my idziemy cały czas przez Warnę taką uliczką mniej więcej w kierunku portu. Oczywiście im bliżej morza, tym więcej straganów. No jesteśmy w porcie. Dla pasażerów terminal. No tak, to jest terminal pasażerski, to widziałem na mapie wcześniej. No minusem tego jest, że nie ma cienia, a wszędzie beton.
i nawet ta woda nie daje ochłody. Ale są palmy. Ale palemki. Teraz najlepiej będzie, jak się da wyjść na ten falochron i nim wrócić z powrotem. To tak wygląda Warna od strony morza. Wracamy w kierunku miasta. No i tutaj znowu zaczynają się plaże. Tak jak widać, tam cały czas plaże, plaże, plaże. Idziemy przez park, który trochę przypomina nasze planty. Tylko czasami pojawi się jedna, dwie palemki. No tak, palemka i w Warszawie stoi. Nic nadzwyczajnego. Jest wielki upał, ale tutaj naprawdę jest tej zieleni bardzo dużo i jest dość przyjemnie. Nie wiem, co to za rzeka wybetonowana, ale widać tam kilka takich dość poważnych progów wodnych, betonowych. I tutaj jeszcze w dół kilka. No, oczywiście takie zejście do morza, ale powiem szczerze, że robi to wrażenie, chociaż no ładne to nie jest. Ale... Wracając, wsiedliśmy do autobusu 409. Tam ludzie czekają na ten autobus, aż zawróci. Dziękujemy, do widzenia. No i wysiedliśmy. No właśnie to co mówię, tak jak na Litwie. Zielone jak się kończy, to mruga. Ale taśma ruszyła. A że bagażu nie widać, to trudno.